Dzień dobry kochani, witam Was po dłuższej przerwie. Nie było mnie tu jakiś czas. Jak wiecie, jestem w podróży, więc tutaj tak dużo się dzieje i tak wiele zmian przychodzi w moim życiu różnych transformacji ja sama przechodzę, że czasem po prostu nie ma na to ani ochoty, ani jakiegoś takiego takiej wewnętrznej chęci, żeby po prostu dzielić się tym od razu z Wami tutaj. A bardzo chciałabym przede wszystkim, żeby te procesy, które ja przechodzę, żebym mogła się z Wami dzielić, żebyście Wy mogli siebie w tych procesach odnaleźć i zobaczyć. I żebyście mogli w jakiś sposób sami ze sobą pracować, nauczyć się ze sobą pracować, żebyście zobaczyli, że to, co Was dotyka trudnego, to jest potrzebne i to jest kryzys, który pozwoli Wam wzrastać, pozwoli Wam zmieniać się i pozwoli Wam w jakiś sposób patrzeć bardziej i szerzej w ogóle na świat i na rzeczywistość. Mam nadzieję, trochę tutaj będzie głośno, bo jestem na dachu. W ogóle jestem na Sri Lance. I w tym chciałam, żebyście chociaż trochę mieli tutaj palm i zieleni, ale też na górze jest tutaj jakiś boiler albo coś takiego i w momencie, kiedy ktoś odkręca wodę, to jest taki właśnie dźwięk. Mam nadzieję, że mocno nie będzie Wam przeszkadzał. A ja postaram się może w międzyczasie, jak będzie za głośno, to przerwać i wrócić ponownie do tego wideo. Dobra, zatem wracamy. Kochani, już pisałam Wam w moim poście, że przeżyłam pewien taki jakiś proces trudny w moim życiu, właśnie podróżując po Indiach. Byłam tam 3 tygodnie i przez te 3 tygodnie naprawdę wiele rzeczy mnie dotknęło emocjonalnie, wiele rzeczy było dla mnie bardzo trudnych i poczułam, że przeszłam jakiś tam krok dalej i minęło tak naprawdę tydzień, odkąd jestem tutaj na Sri Lance i ten proces, który przepracowałam, on cały czas gdzieś głęboko we mnie siedzi i ja poczułam to, że właśnie zrobiłam coś wielkiego i pomimo tego, że jestem tutaj na Sri Lance, to gdzieś mnie wewnętrznie znowu ciągnie do tych Indii, bo czuję, że tam jakby jest wszystko to, z czym się nie zgadzam, czego nie chcę w swoim życiu, czego nie akceptuję. I też chcę powiedzieć, że Sri Lanka właśnie jest dla mnie takim oczyszczeniem, takim może nie oczyszczeniem, ale Sri Lanka jest dla mnie takim czasem, kiedy mogę chwilę odpocząć, odsapnąć od tego procesu mojego i od tego, co się wydarzyło gdzieś wewnątrz mnie i od tego hałasu, z którym mi bardzo trudno się połączyć, od tych różnych bodźców, które docierały do mnie przez te 3 tygodnie, które były dla mnie naprawdę bardzo trudne i te wszystkie emocje, które ze mnie wypływały, które wpływały też na mojego partnera, bo bardzo mocno ja wyrzucałam gdzieś z siebie to wszystko na zewnątrz. No właśnie, i kochani, ja właśnie przychodzę dzisiaj do Was, żeby powiedzieć Wam o tym procesie i żebyście Wy potrafili w tym momencie życia, w którym jesteście, zaakceptować siebie w pełni, czyli tacy, jacy jesteście. Będę tu mówić na przykładzie własnego doświadczenia. Może gdzieś zobaczycie w tych słowach siebie i może w jakiś sposób Wam one pomogą. Zatem zacznę od tego, że ja jestem osobą bardzo taką wrażliwą i uwielbiam ciszę, spokój. Odkąd to odkryłam, że ta cisza i spokój wpływa łagodnie na mój taki wewnętrzny taki kompas. Ja wiem wtedy, dokąd idę, co się ze mną dzieje, ja mogę siebie poczuć. W momencie, kiedy jest głośno, ja niestety gubię gdzieś ten swój kompas. Ja gdzieś gubię swoją drogę i mam wrażenie, że nie potrafię się ani zorganizować, ani coś stworzyć, ani w jakiś sposób rozumieć też siebie, czego chcę, jak chcę. I właśnie przez te 3 tygodnie w Indiach ja miałam z tym ogromny problem, żeby się w jakiś sposób połączyć ze sobą. Ale ja w tym wszystkim zobaczyłam, że mi to było bardzo potrzebne, bo to, jak bardzo nie akceptuję właśnie hałasu, jak bardzo nie akceptuję tego szumu, tłumów, jak bardzo tam wszystko jest inne, takie może nie szybkie, ale
Pewne rzeczy trzeba po prostu robić spontanicznie. Tam niczego nie zaplanujesz, bo tam po prostu życie się samo dzieje. A niestety mój umysł bardzo mocno przywykł do takiego relaksu, do takiego trochę wolnego życia. Przez 2 miesiące mieszkałam w Zakopanem, więc przez 2 lata mieszkałam w Zakopanem, w miejscu, w którym kompletnie się troszkę i odcięłam od świata, troszkę od ludzi, poczułam taki bliższy kontakt z naturą, ale też z samą sobą. Tutaj natomiast ten świat, do którego przyjechałam, jakby trochę zmuszał mnie do tego, żebym połączyła się ze światem zewnętrznym, bo żeby był taki balans w życiu, potrzebujemy i ciszy, tej wewnętrznej, duchowej, którą mamy właśnie dzięki przyrodzie, możemy zyskać dzięki właśnie pracy z ciałem, pracy z naszymi emocjami, a światem zewnętrznym, czyli my musimy w jakiś sposób znaleźć ukojenie i w jednym, i w drugim, zobaczyć rozwój i w jednym, i w drugim, żeby była pełnia, żebyśmy poczuli, że my czy w ciszy, czy w hałasie żyjemy. Ja w ciszy odnajduję się świetnie, w hałasie niestety. I dostałam takie doświadczenie właśnie w postaci festiwalu właśnie w Indiach. Przez 10 dni mieszkałam w miejscu, w którym było bardzo głośno. Każdego dnia o 5 rano zaczynał się dzień od różnych medytacji, mantr, śpiewu i to wszystko było podłączone pod wielkie głośniki, które były wystawione w tej wsi. I po prostu od rana do późnej nocy grała muzyka, były tańce, śpiewy i to wszystko i bębny, które po prostu aż przyszywały, aż po prostu dotykały najmniejszych punktów w ciele. Ja ich kompletnie nie rozumiałam, po co to jest, choć ja to bardzo czułam i im głębiej to we mnie wchodziło, tym większy nerw czułam, większy stres, większy opór. Chciałam z tego miejsca uciekać kompletnie, nie chciałam tam ani zostać ani chwili dłużej. Codziennie, prawie każdego dnia kłóciłam się z moim partnerem, bo chciałam, żebyśmy już zmienili natychmiast to miejsce, bo ja nie chciałam w żaden sposób tego przeżywać. Natomiast on pracuje online i musiał być w tym danym miejscu przez jakiś czas, musiał mieć połączenie z internetem, nie mógł się przemieszczać w taki, a nie inny sposób, więc jakby byłam zmuszona, ale później się okazało, że dzięki temu, że życie trochę mnie zmusiło, że ja sobie tak nie mogę zmienić, kiedy tylko chcę, a zawsze tak robiłam, że zmieniałam sobie miejsce zamieszkania i życie tak jak chcę, tak jak mi było wygodniej i trochę uciekałam od tych różnych rzeczy, z którymi trudno mi się pogodzić. A tutaj niestety nie mogłam tego zrobić z tego względu, że nie podróżowałam sama. I dzięki Bogu, bo naprawdę po tych 10 dniach, a potem po 3 tygodniach tak naprawdę podróżowania w ogóle po Indii, okazało się, że ja o wiele lepiej reaguję już na te wszystkie bodźce, na ten hałas uliczny, na tą muzykę, na te festiwale. Nawet zaczęłam się interesować tym i z taką ciekawością obserwowałam to, co się dzieje. Kiedy to wszystko się zakończyło, odczułam ogromną ulgę, ale przy okazji przyszła ogromna mądrość, przyszedł też człowiek, który mi to wszystko wytłumaczył. I wiecie, i w tym momencie zobaczyłam też, jak bardzo się upierałam temu, co płynie przez to nasze życie, jak bardzo się blokowałam, jak bardzo nie chciałam, żeby to wszystko się pojawiło. Oczywiście życie chce nas uwolnić od tych wszystkich blokad wewnętrznych, od przekonań, od różnych takich lęków, które mamy w środku, od tego, co jest niewygodne, żeby stało się wygodne i my dostajemy to po to, żeby zobaczyć, że to wcale nie jest takie straszne, a po tym procesie, który naprawdę był trudny, przyszło właśnie oczyszczenie. Ten proces u mnie jeszcze był związany właśnie z tak silnymi emocjami, że wychodziło ze mnie mnóstwo negatywizmu, mnóstwo takich przekleństw jakichś wewnętrznych. Ja kompletnie nie potrafiłam normalnie funkcjonować, tak jakby ja nie mogłam
skontrolować tego, co ze mnie wychodzi, wiecie. I ja za wszelką cenę chciałam, żeby tam nie wyszły jakieś złe rzeczy, a one i tak wychodziły. I w momencie, słuchajcie, kiedy poddałam się temu i kiedy pobyłam sama ze sobą kompletnie i powiedziałam, okej, dobra, poddaję się, to wszystko jakby zaczęło się pomału składać i nagle muzyka przestała przeszkadzać. W momencie, kiedy z partnerem nie mogłam się dogadać, i to w jakiś sposób zaakceptowałam i jakby przyszedł taki też wewnętrzny spokój, że co by się nie wydarzyło, ja sobie poradzę i taka mądrość, że ja mam tak dużo w sobie tej mądrości, tej siły, która nie pochodzi z umysłu, tylko gdzieś głębiej, gdzieś z jakiegoś, nie wiem, z jakiejś takiej mocy, której ja nawet nie znałam dotychczas i wiem i też zrozumiałam, że jak wiele potrzeba też tutaj takiej wewnętrznej decyzji, że ja sobie poradzę z tym i że ja sobie poradzę sama. Bo zauważyłam, że te wszystkie emocje, które zaczęły ze mnie wychodzić przez te bębny, tą głośną muzykę, tą niezgodę, ten upór i to wszystko, ja odreagowałam na zewnątrz bardzo głośno i emocjonalnie, różnymi słowami, różnym krzykiem, jakimś takim zamknięciem się, wyjściem. I wszystko to, co mi nie pasowało, ja wyrzucałam na zewnątrz, bo bardzo nie chciałam się spotkać z tym sama. Czyli usiąść gdzieś w ciszy, pooddychać. Ja kompletnie nie miałam chęci nawet oddychać. Wiecie, jak ja robię jakieś briefingi takie, które wyciszają ten organizm, wyciszają to ciało, wyciszają myśli. Nie miałam ochoty nie medytować. Nie chciało mi się robić żadnej pracy z ciałem, przez to, że te emocje były tak silne, że kompletnie odcinały mnie od siebie. Ale kiedy zaakceptowałam to i ustąpiłam temu, jakby pozwoliłam, że ja nie mam w tym momencie na to ochoty. Ja pozwoliłam, że ja nie mam na to ochoty. To następnie po kilku dniach przyszła ta ochota, nie? Ta chęć czy coś zrobienia z ciałem, ta chęć, żeby posłuchać drugiego człowieka i żeby pewne rzeczy na przykład w sobie poukładać mentalnie, bo wiecie, bo jak się też zauważyłam w tych silnych emocjach, to ty nawet nie masz ochoty zajrzeć do jakiegoś wideo, czy posłuchać czegoś, kogoś, przeczytać jakąś książkę, bo masz tak niespokojne ciało, masz tak niespokojne myśli, umysł, że kompletnie odrzucasz wszystko. Jakby jesteś zamknięty. Ja zauważyłam, byłam bardzo zamknięta na to wszystko. W momencie, kiedy się trochę wyciszyłam i pobyłam z tym właśnie w tym najgorszym momencie, w tym zamknięciu, w tym oporze, w tej złości, to zaczęło odpuszczać. I to trwało 2 dni. I ten pierwszy dzień to kompletne zamknięcie, a po całym dniu bycia ze sobą i takich wewnętrznych właśnie tych sztormów moich emocjonalnych, nagle zaczęła się chęć pojawiać, żeby gdzieś zajrzeć, coś przeczytać, poćwiczyć, porobić coś z ciałem, otworzyć się już na pracę inną. Czyli najpierw wewnętrzne te emocje, z którymi byłam, pogodziłam się z nimi, byłam z tym wszystkim, co mnie tak bardzo bolało, a następnie przyszła chęć jakby pracy z ciałem, żeby to wyrzucić całkowicie gdzieś tam, nie? I jakby czułam ten moment burz, potem tej chęci pracy z ciałem, żeby to uwolnić gdzieś. Kochani, tak mi się przegrzała bateria w telefonie, że musiałam na chwilę przerwać. Dobrze, ale kontynuując. I w momencie, kiedy czułam, że najpierw ten stan emocjonalny, jakby pozwolenie pobyciu tym emocjom, później oczyszczenie ciała, a jeszcze chcę wspomnieć, że w tym czasie kompletnie nie czułam miłości do niczego i do nikogo. Chodziłam tak bardzo smutna i tak bardzo przygnębiona wewnętrznie, że ludzie nawet na ulicy reagowali w taki sposób, że czy ze mną wszystko ok, bo to widać na twarzy, nie? Że coś tam się dzieje. I wiecie co? Ja z tym po prostu byłam. Ja pozwalałam temu być, w jakiś sposób
nie reagowałam, że ojejku, co się ze mną dzieje, czemu ja taka jestem, i ja już się nauczyłam, że w tych procesach, kiedy coś płynie, taka fala, która musi wypłynąć, musi się oczyścić, musi wyjść to z nas, to ja po prostu pozwalam temu być. Po pracy z ciałem przyszedł właśnie ten czas takiego łagodnego przepływu. Już czułam, że coś przerobiłam, już czułam, że to, z czym się nie zgadzałam, nagle zaczęło, kiedy sobie myślałam o tej sytuacji, zaczęła ta sytuacja trochę łagodnieć w moim ciele, już tak intensywnie nie działała nie powodowała takiego silnego bólu i takiego stresu, i takiego napięcia. I już wiedziałam, że już zaczyna ta emocja się wyciszać jakby, i to napięcie zaczyna słabnąć we mnie. A po 2 dniach zobaczyłam, że znowu wróciła ta miłość. Zwłaszcza ja to widzę bardzo dobrze na moim partnerze. Jak jest ta złość, to kompletnie nie chcę z nim rozmawiać, zamykam się. Czasem reaguję emocjonalnie, czasem stresem, czasem złością, jakąś agresją. A następnie czuję właśnie taką miłość, otwieram się, mam ochotę się przytulić, porozmawiać. Kocham go za to, jaki jest i akceptuję go, jaki jest. Kiedy proces jest, kiedy ta emocja jest wewnątrz, to jest w ogóle kompletnie odwrotnie. Więc w momencie, kiedy to przeżyłam, to tak wiele doszło do mnie, nie? Takiej mądrości. Z pomocą przyszła mi też książka Davida Hawkinsa. Ja często słuchałam wcześniej na YouTubie jego słów i w ogóle one dla mnie są bardzo wspierające i bardzo dobrze się utożsamiam z tym, co on mówi, jako bardzo rozumiem, wiem, o czym on mówi, i to przeze mnie po prostu przepływa i wspiera te moje wszystkie emocje, i w tym czasie też tak było. No właśnie, i po tym procesie przyszła mądrość, przyszła akceptacja wszystkiego. Po prostu to jest kompletnie naturalne, że to przychodzi samo, że ta mądrość, ta akceptacja, to połączenie z życiem, z ludźmi, ze światem, i czujesz, jakbyś mógł góry przenosić, nie? I ja tak czułam. I zachciało mi się coś tworzyć, zachciało mi się coś pisać, dzielić się z innymi z tym, co przepracowałam. Ja myślę, i w tym czasie też zrozumiałam, że te fale, one będą się pojawiać tak często, dopóki my nie zaakceptujemy ich i my nie nauczymy się z nimi pracować i przyjmować ich tak, jak one idą. W ogóle życie, tak jak ono idzie. I oczywiście jest we mnie, zauważyłam, znowu mnóstwo różnych po tym procesie, jeszcze po tym procesie przyszła ogromna cisza, nie? Czyli taka cisza, że w ciele już nie ma czegoś takiego, że coś, co tak bardzo emocjonalnie w umyśle mnie dotyka, że znowu powoduje to napięcie. Jest teraz taki czas takiego relaksu. Czyli był jakiś proces, był jakiś konflikt, była jakaś transformacja, było to bardzo trudne, ale po tym wszystkim wyszło słońce. Tak jak się mówi, po burzy wychodzi słońce, i tu wyszło słońce. I teraz ja mam kolejne dni po tym procesie naprawdę takie spokojniejsze. Jestem bardziej połączona z ludźmi, więcej miłości, więcej spokoju. Ostatnie 2 dni to już w ogóle jest pełnia. U mnie jak jest pełnia i jest ten czas po pełni, to jest u mnie ten czas produktywny, bardzo taki, chce mi się tworzyć, kreować, bo ja siebie, moje ciało i mój umysł i mój proces przemiany bardzo mocno łączę z fazami księżyca i fazą miesiączkową. Ja w ten sposób mogę siebie rozeznać, w którym jestem cyklu i w którym momencie będzie gorzej, w którym momencie będzie trudniej. Kiedy ja się nauczyłam korzystać z tego, to wiem, że te burze emocjonalne, jak one przychodzą, to one po prostu mają być i one są normalne i że one nie będą trwały wiecznie i że tylko ja mam w tym czasie nauczyć się je przyjmować i akceptować i przyjmować te wszystkie sytuacje trudne, tą niezgodę. A po tym wszystkim okazuje się, że to wszystko było potrzebne w ogóle dla mnie, do rozwoju, do zmiany, do
do połączenia się ze sobą bardziej, nie? No właśnie, i ja nie wiem, jak u Was jest, jakie macie momenty, bo u mnie ten ostatni rok, a nawet więcej niż rok, to jest czas właśnie pójście do tego, jak to inni nazywają, jak to w Indiach się mówi, czasu oświecenia. Nie tylko w Indiach, na Sri Lance też jest, bo oni wierzą w buddyzm i oni wierzą, że właśnie oświecenie jest tym, co pozwala nam jakby szerzej spojrzeć na świat, na siebie, na innych ludzi i jakby uzyskać taki wewnętrzny spokój, połączenie ze wszystkim. Ja właśnie, ja myślę, że życie nas do tego prowadzi, nie? Poprzez różne sytuacje, poprzez różne kryzysy, a te kryzysy są tak potrzebne i choć my się na nie nie zgadzamy, ja kompletnie taki opór mam przed tym, ale te kryzysy, one przede wszystkim uwalniają nas z różnych przekonań, oczyszczają nas z różnych traum i fajnie sobie znaleźć w tym czasie kryzysu taką własną terapię, czyli znaleźć sposób, w którym możesz w jakiś sposób przepracować to, w jakiś sposób przeanalizować to, co się dzieje, oczyścić, znaleźć jakieś wsparcie. I tutaj dla każdego oczywiście co innego, ale może przyjść książka, może być jakiś film, może być rozmowa z drugim człowiekiem, z jakimś psychologiem albo z osobą, z jakimś coachem, ktoś, kto przeszedł już ten etap i potrafi nam pewne rzeczy uświadomić i zrozumieć, bo ja myślę, że wielu z nas, ja nawet myślę, że większość społeczeństwa, wiele rzeczy trafia do nas poprzez umysł, nie? Czyli pewne rzeczy musimy zrozumieć, jakby przeczytać, usłyszeć, żeby pewne rzeczy się w nas otworzyły. Pewne rzeczy, żeby w jakiś sposób się jakby dotknęły trochę tej głębszej świadomości, więc jakby to wszystko jest połączone ze sobą. Umysł, ciało, dusza, bóstwo, które jest w ogóle nieograniczone i które jest nieskończone. Zatem to jest to, żeby w tym czasie właśnie zaczerpnąć, czerpać właśnie to ukojenie z różnych rzeczy. Ale chcę powiedzieć, że zanim to trzeba spotkać się z tym oporem, z tym bólem, z tym złością i zaakceptować to, jaki jestem w danym momencie, w tym kryzysie. Czyli jeśli reaguję emocjonalnie przekleństwami, nienawiścią do świata i do ludzi, to zaakceptować to, bo to jest chwilowe i to przejdzie, ale to jest potrzebne, i trzeba to przyjąć, takie jakie jest. Nie uciekajcie od tego, bo to będzie jeszcze więcej... będzie jeszcze większe napięcie, jak będziecie się blokować przed tym, będzie wzrastało w waszym ciele i będzie to wszystko rosło do takiego stopnia, że będzie wam o wiele, wiele trudniej. A żeby sobie ułatwić, to trzeba to przyjąć. Siebie przyjąć. Z tym stanem. Jak się przyjmiecie z tym stanem, to nagle znajdziecie odpowiednie źródło, znajdziecie odpowiedniego człowieka, odpowiednią książkę, odpowiedni materiał, który do was dotrze, dzięki któremu coś zrozumiecie, dzięki któremu coś przerobicie i dzięki któremu coś uwolnicie. Zatem ten czas kryzysów jest on potrzebny do zmian, do rozwoju, do wzrostu. Ten ból, który jest, ja bardzo się boję tego bólu. Ja nie umiem czasem sobie z tym bólem poradzić, bo on jest tak mocny i jak boli mnie wewnątrz, to ja intensywnie od niego uciekam poprzez wyrzucanie tego wszystkiego na zewnątrz, a najlepiej na drugiego człowieka, bo wtedy zachodzi jakaś ulga i jakby te wyrzucenie na zewnątrz to jest ratuj mnie, nie? Zrób coś z tym. Nie umiem sobie z tym poradzić. Tylko że to nie jest w taki sposób mówione, tylko często to jest złość, agresja, zamknięcie się, oddalenie się od drugiego człowieka, czasem powiedzenie przykrych słów. To zależy też z jakiego środowiska pochodzisz, nie? Jeśli kiedyś twoi najbliżsi reagowali na ciebie przekleństwami różnymi, reagowali do ciebie różnymi przekleństwami, jakieś stany emocjonalne twoich rodziców były wyrzucane na ciebie albo na nie wiem, kogoś z zewnątrz, ty to widziałeś, to znaczy, że właśnie mogłeś pochłonąć ten taki styl i sposób wyrzucania tych emocji i również też tak możesz robić, nie? Czasem bardzo agresywnie. Zatem
temu się przyjrzeć, nie? Co się z wami dzieje w tym momencie. Nie oceniajcie siebie negatywnie, bo to wszystko przeminie, przepłynie, a wy znowu zyskacie spokój i miłość. Czas ten w kryzysie, w którym jesteście, jest dla was czasem błogosławionym. Tak samo jak ta radość, która przychodzi po tym kryzysie. Ona przychodzi samoistnie, ta miłość przychodzi samoistnie. Ten czas ze sobą to jest czas, w którym masz szansę coś zmienić i coś zrozumieć. I też chciałabym powiedzieć, że kiedy macie trudny proces, on czasem trwa kilka lat, zależy jak się rozwijacie. U mnie to po 30 roku życia ja bardzo zauważyłam, jak wiele zaczęłam rozumieć, jak wiele rzeczy zaczęło się ze mnie oczyszczać i wychodzić, jak bardzo jest to intensywne i jak bardzo po tym 30 roku życia dopiero rozumiem, jak z tym pracować, nie? I oczywiście przede mną jest jeszcze mnóstwo rzeczy, przez którymi mam blokady, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje, która jest dla mnie bardzo istotna i bardzo ważna. I ja na przykład dążę do tego, żeby ta relacja nie była tylko nie tylko relacja była istotna, ale w ogóle życie w pełni. Żebym ja nie musiała się niczego bać w tej relacji, nie? Odejścia partnera, czy nie wiem, jakiejś zdrady, albo konfliktów, albo założenia rodziny na przykład, znaczy zbudowania jakiejś rodziny, czy poświęceniu się jakiejś głębszej istocie, na przykład, nie wiem, dawanie coś światu i ludziom. No właśnie, więc to wszystko jest... Te kryzysy i to wszystko jest po to, żeby nas do tego zbliżyć, uwolnić nas, żebyśmy swobodnie mogli robić to, co kochamy, żyć w relacjach, które dają nam radość i szczęście i spokój, bo my jesteśmy wewnątrz otwarci na wszystko, co przychodzi. My akceptujemy to, co się w naszym życiu dzieje, to, co dzieje się, to, jacy są nasi bliscy, to, jakie są nasze dzieci, czy nasi rodzice. To trzeba wszystko pouwalniać wewnątrz, żeby przyszła ta akceptacja na siebie najpierw, a potem zobaczycie, że ta akceptacja też przyjdzie na innych. Zatem, kochani, to jest proces oczywiście i dajcie sobie tyle czasu, ile potrzebujecie, ale ja wiem, że choć będą się pojawiały teraz w moim życiu różne trudne sytuacje, i choć będę się na nie blokować i będę nie będę chciała ich przyjąć i nie będę się chciała z nimi zgodzić, to ostatecznie one prowadzą właśnie do tego uwolnienia, tego oświecenia, do tego połączenia się z głębszą istotą, z miłością, która po prostu naprawdę samoistnie wypływa po przepracowaniu pewnych rzeczy. Przyjmijcie siebie właśnie w tym bólu, nie? Ten ból, o którym wspomniałam, który jest, on nie jest taki straszny, kiedy poczujemy go w swoim ciele. Niech on będzie w naszym ciele, niech on dotknie naszych najczulszych punktów, które mogą się objawiać poprzez ból, poprzez trzęsące się ciało, poprzez zmęczenie jakieś emocjonalne, fizyczne, poprzez niechęć tworzenia, robienia, depresję. Niech to wszystko będzie w was. Nie uciekajcie od tych stanów, nawet jak one są bardzo ciężkie. A im szybciej się nauczycie rozumieć te stany, im szybciej nauczycie się wchodzić w te trudne stany, akceptować je i przyjmować, tym one będą dla was coraz bardziej łagodniejsze. Przestaniecie się przede wszystkim ich bać i one już nie będą na was tak oddziaływać, nie? Tak mocno i intensywnie i tak boleśnie. Nie będziecie musieli wyrzucać na zewnątrz swoich emocji, bo będziecie umieli już sami się z nimi spotkać i uporać z tym, co jest takie trudne i niezrozumiałe. A ta świadomość i ta mądrość, ona przyjdzie sama w momencie, kiedy będziecie w tych trudnych swoich stanach. Dobra, ja nie wiem, czy wyczerpałam temat. Kochani, dzielcie się tutaj na tym kanale, piszcie. Zapraszam do subskrypcji. Jeśli to z wami rezonuje, zapraszam do subskrypcji. Możecie wspierać mnie, zostawiam linki pod spodem. Możecie wspierać mnie finansowo, możecie wspierać mnie lajkiem albo subskrypcją. Jeśli oczywiście czujecie, że to z wami rezonuje, że potrzebujecie czegoś takiego i jesteście jakby na to otwarci.
Kochani, piszcie też, jeśli macie jakieś trudności, chcielibyście coś przepracować. Robię takie sesje. Z ogromną chęcią jakby spotkam się z Wami, żebyśmy wspólnie może przeszli kawałek jakiegoś tematu, który jest dla Was teraz bardzo trudny. Może będę w stanie Wam pomóc. Czasem razem bardzo jest o wiele, wiele raźniej. I też polecam książkę naprawdę Davida Hawkinsa, bo uważam, że ta książka jest przy trudnych emocjach, przy trudnym dzieciństwie, przy różnych stanach jest naprawdę bardzo, bardzo pomocna. Dobra, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam z mojej pięknej, zielonej Sri Lanki. No i życzę Wam dużo i wysyłam Wam przede wszystkim dużo miłości. Trzymajcie się. Hej!